Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Lot nad Kaczym Gniazdem. Dzisiaj jest 6 czerwca. Dzień jojo. Jojo to taka zabawka dla tych starszych, co pamiętają czasy minione już. A dla młodszych i tych takich współczesnych jojo to też Joachim Brudziński. Ale się jakby nie jest aktywny tak specjalnie w ostatnich czasach. Myślałem, że się zaktywizuje w związku z tymi fałszerstwami wyborczymi, ale widać wyraźnie, że nie ma ochoty. Za to pan Czarnek, jego kolega, jak najbardziej. Ten jest bardzo aktywny. Napisał nawet do szefowej sztabu Rafała Trzaskowskiego, pani Paprockiej, że wielce szanowna pani, pragnę panią poinformować o tysiącach nieprawidłowości zgłaszanych z całej Polski za pośrednictwem rov2025.pl. Z chęcią się z panią podzielimy tą wiedzą. Jest jednak jeden szkopuł, który może spowodować, że wiedza ta będzie dla pani nieprzydatna. Wszystkie te nieprawidłowości działały na korzyść Rafała Trzaskowskiego. I to pisze facet, który stał na czele instytucji korzystającej z tej nielegalnej aplikacji do rzekomej weryfikacji zaświadczeń. Dla mnie to jest po prostu jeden z pierwszych kandydatów do przesłuchania i skoro ma wiedzę o tysiącach nieprawidłowości, jak pisze, no to chyba powinien tym sposobem złożyć jakby co najmniej protest do Sądu Najwyższego, jak były nieprawidłowości i ma jakieś wątpliwości. Andrzej Rozenek jest z nami. Dzień dobry, Andrzeju. Cześć Jacku, witam Państwa bardzo serdecznie. Czy ja dobrze rozumiem, Jacku, że ta aplikacja, o której pierwsze sygnały otrzymywaliśmy już w dniu wyborów, czyli 1 czerwca, że ta aplikacja zniknęła? I czy ja dobrze rozumiem, że wszystkie ślady prowadzące na te serwery zagraniczne, to wszystko zostało zatarte? Podobno. I czy ja dobrze rozumiem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która powinna się tą sprawą od samego począteczku zajmować, jeszcze się tą sprawą nie zajęła? Podobno. Żebyśmy sobie wyjaśnili na wstępie. W bardzo bezpiecznym państwie chyba żyjemy, naprawdę. Bardzo, brawo, minister Siemoniak, naprawdę, oby tak dalej. Gratuluję. Jest po prostu, kierunek jest słuszny, Andrzej, kierunek jest słuszny, w ogóle jest wczorajszy dzień, proszę Państwa, to był dzień niezwykły, bo naprawdę bardzo dziękujemy za reakcję Państwa na ten nasz wczorajszy program i ten film, i szczególnie to, o czym opowiadała ta pani stewardessa i za upowszechnianie tego filmu. Ale przyniósł wczorajszy dzień dodatkowe rzeczy i dodatkowe elementy, które niczego nie wyjaśniły, a moim zdaniem tylko jakby wzbogacają naszą wiedzę o konieczność jakichś tutaj ruchów. Tylko że to nie my te ruchy powinniśmy podejmować. Poczekaj, zanim opowiesz o nowych rzeczach, to ja jednak na chwilę chciałbym jeszcze się tutaj zatrzymać. Czyli ja rozumiem, że można sobie stworzyć jakąś aplikację albo wziąć taką aplikację z zagranicy na przykład. Powiesić ją na węgierskim serwerze, bo to ona na węgierskim serwerze. Powiesić ją na serwerze poza granicami Polski, w kraju, który jest niespecjalnie życzliwy Unii Europejskiej. I można rozdać taką aplikację wszystkim swoim kumplom, którzy idą do komisji, czyli tysiącom ludzi. I można używać tej aplikacji do tego, żeby zbierać dane osobowe obywateli Rzeczpospolitej, potem to skasować i nic się nie dzieje, tak? Nic. Ja rozumiem, że chodzi o... jeszcze Matecki za tym stoi. Super, i Matecki. Ten wypuszczony z aresztu tymczasowo przebywający na wolności, podejrzany o bardzo poważne malwersacje. No to ja ci powiem, że świetnie, naprawdę. I bardzo jestem ciekaw, co wyborcy Koalicji Obywatelskiej, w ogóle Koalicji 15 października na to. Bo tak się czuję, ja przynajmniej, nie wiem jak inni, jakby moje głosy, czy mój głos, czy mówię moje głosy, bo mojej rodziny i wszystkich moich bliskich nikogo nie interesowały. Jakby to było w ogóle nieważne. Jakby nikt nie zabiegał o to, żebyśmy wygrali te wybory. Może poza nami, nie? Obywatele zabiegali, ale czy ktoś jeszcze zabiegał o to? Wydaje mi się, że chyba cholera nie. Coś niesamowitego po prostu. Jacek, to się w głowie nie mieści. Tak. I ja mam wrażenie, że znowu obywatelom, użytkownikom mediów społecznościowych, ludziom, którzy oglądają na YouTubie filmy, bardziej zależy niż tej władzy obecnej. Naprawdę, w wyjaśnieniu tej sprawy. Takie odnoszę wrażenie. Roman Giertych wczoraj, napisał uwaga,
Dociera do mnie coraz więcej informacji z protokołów obwodowych komisji wyborczych, w których w drugiej turze Rafał Trzaskowski otrzymał mniej głosów niż w pierwszej. Czy na X jest ktoś, kto miałby narzędzia analityczne do sprawdzenia takich zdarzeń w skali kraju? Roman Giertych, poseł, Koalicja Obywatelska od wczoraj, on się pyta, A to dobre. czy jest To ktoś dobre. na X-ie, kto mu pomoże, bo państwo leży i kwiczy chyba. Nie wiem. A może służb na nie ma. X jest ktoś, kto mógłby porządzić chwilę, co? Tak. O, Na właśnie. przykład, Może nie wiem, premier jest przejąć jakiś na stery X-ie. kilku resortów, coś zrobić może sensownego. Ludzie, może na X-ie się skupmy, ci, co tam oglądają YouTube'a, stwórzmy se rząd, zamieńmy tych gości, no coś nieprawdopodobnego. No. Roman Giertych prosi, słuchaj, ta chłopaki, może jakieś narzędzie macie analityczne. Nie wiem, chyba u Gawkowskiego w cyfryzacji w ministerstwie. Nie, albo dobra, ja już za daleko brnę, ja liczę na to, że coś jest, prawdopodobnie niczego nie ma i trzeba na X-a napisać, żeby ktoś to zrobił. Coś niebywałego. Anomalie Jacku, a przed wyborami, pamiętasz, Krzysztof Gawkowski, wicepremier, mówił o tym, że Polska jest objęta tarczą, cybertarczą i żadne obce państwo nie będzie nam tu ingerować w wybory, bo my jesteśmy przygotowani, zwarci, prężni i gotowi. No to ja się pytam, co wykryła cybertarcza wicepremiera Gawkowskiego w sprawie tego oprogramowania? Gdzie się podziały te dane obywateli, które zostały wpisane do cudzych telefonów i gdzieś wysłane w przestrzeń cyfrową? Gdzie one są w tej chwili? Kto nimi dysponuje? Tam były spisy. Tak. No, to są rzeczy naprawdę poważne. No, ktoś przejął, my nawet nie znamy skali tego, bo nie wiemy, ile tych danych wpisywano, nie wiemy, do czego one służyły. Jest kilka koncepcji, zresztą bardzo ciekawych. Najpoważniejsza z nich mówi o tym, że służyły po prostu do tego, żeby fałszować wybory. Ale błagam, no nie może tak być. No mamy całe RODO. Ty jakbyś, nie wiem, upublicznił dane osobowe tej pani stewardesy w internecie, to by cię w kajdankach z domu wyprowadzili, tak? A tutaj Matecki rozdał swoim kumplom z komisji wyborczych jakieś oprogramowanie, pozbierał, jak rozumiem, od 1000 ludzi dane i co? ABW się zorientowało, że wszystko zostało skasowane, tak? No to znaczy, to moim zdaniem, wiesz Andrzej, jak to jest? To znaczy, moim zdaniem to wymaga wysiłku, ale to nie jest tak, że w przestrzeni, no ja wiem, że być może można coś odzyskać z tego, tak? Przynajmniej ja naiwny jestem, wiem, sorry, ale ja wiem, że to już dawno powinno w dniu wyborów już powinni oni wchodzić. Ja nie wiem, w ogóle ja tego nie rozumiem, no ale dobra. Przypomnijmy, proszę Państwa, anomalię. Mówiliśmy wczoraj o tej krakowskiej anomalii wyborczej, w której to Rafał Trzaskowski miał mniej niż w drugiej i ale tych komisji jest więcej. No to znaczy, Jacku, a możemy zmienić język? Nie mówmy anomalia. Mówmy o oszustwie, dobrze? Bo to jest ewidentne oszustwo, bo tu język jest ważny w tej sprawie. Tak, masz rację. Oszustwa wyborcze, tak. Komisja numer 13 w Mińsku Mazowieckim. Karol Nawrocki wygrywa, uzyskuje 611 głosów, Trzaskowski 363. No ale w pierwszej turze tu się coś nie zgadza, tak? Bo w pierwszej turze na Nawrockiego jest 153 głosy. Cała prawica pozostała, tam Braun, Jakubiak, Mencen mają nieco ponad 200. Trzaskowski, a Trzaskowski wygrywa tutaj minimalną przewagą, pojedynek był wyrównany. A nie, no oczywiście Nawrocki wygrał 611, a Trzaskowski 363. Tak. Tutaj ale zapomniałeś powiedzieć, ile w pierwszej turze miał Trzaskowski. W pierwszej turze Trzaskowski miał 130 chyba. Nie mam tego. Nie, coś tu się nie zgadza. Patrzę to akurat na nic złego nie wskazuje. Tak, Strzelce Opolskie 416 w drugiej turze, Nawrocki w pierwszej miał 107, Mencen z Braunem 85, tu widzę. Dobra, to jest zła metodologia. To jest bardzo zła metodologia. W ogóle nie należy patrzeć na Mencena, na Brauna. No bo tą prawicę zliczają. Trzeba porównywać wynik Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli Rafał Trzaskowski w jakiejś komisji wygrał zdecydowanie w pierwszej turze, a w drugiej ma mniej głosów niż w pierwszej turze, albo ma tyle samo głosów, to znaczy, że coś jest. To jest co najmniej Trzeba kilkanaście patrzeć komisji. na wynik Rafała Trzaskowskiego, a nie na wyniki pozostałych.
To w takiej sytuacji mamy co najmniej kilkanaście komisji. Mamy jeszcze Grudziądz na pewno, mamy jeszcze w Gdańsku taką komisję, w Malborku, w Braniewie, w Bielsku-Białej. To są te, które internauci znaleźli. To są te komisje, w których jest identyczna sytuacja jak w Krakowie i żeby już Państwu nie mieszać w głowach, faktycznie Andrzej ma rację. Rafał Trzaskowski w pierwszej turze uzyskuje wynik, jaki uzyskuje, a w drugiej ma mniej niż miał w pierwszej turze, a Nawrockiemu przyrasta o 300-400%. Lub podobny wynik. Dlaczego to jest niemożliwe? Dlatego, że Rafał Trzaskowski zmobilizował w pełni swój elektorat, więc on poszedł z całą pewnością po raz kolejny do drugiej tury, a powinien otrzymać jeszcze bonus w postaci głosów od Hołowni, Biejat i części Zandberga, tak? Bo to wynika z badań Ipsosu, czyli nie może być, praktycznie jest to niemożliwe, żeby była taka sytuacja, że Rafał Trzaskowski w drugiej turze ma podobny wynik do tego, jaki osiągnął w pierwszej turze. Mało tego, najczęściej to jest tak, że ten wynik Trzaskowskiego, rzekomy wynik Trzaskowskiego, czyli ten taki słaby, na przykład jak w Krakowie, odpowiada prawdopodobnemu wynikowi Nawrockiego. Czyli mamy do czynienia z tym starym, prostym zabiegiem, że jak wygrywa Rafał, to przepisujemy te głosy na Nawrockiego i taki protokół oddajemy i wielu członków komisji nie zwraca uwagi na to, do czyjego nazwiska są przypisane te liczby, tylko patrzą, czy liczby się zgadzają, tam każdą I tu się będzie zgadzało. cyferkę analizują, wszystko się zgadza i okej, idzie tak do Okręgowej komisji okręgowej. I na tym polega ten wał. Jest to jeden z wałów, bo jeszcze jest też wał z tymi zaświadczeniami. Nie wiemy, jaka skala I jest jeszcze tego jest- i co oni tu I są wymyślili. kolejne sytuacje, które gdzieś tam się pojawiają. Piotr Kandyba, poseł na Sejm, to zdaje się, Andrzeju, twój okręg wyborczy. Tak jest, pozdrawiamy Piotra, mój okręg wyborczy Piaseczno. W gminie Godziszów ogłosili konkurs, że jeżeli frekwencja wyborcza będzie najwyższa, to ta gmina dostanie pieniądze. Pisze pan Piotr Kandyba na X. Wszystko byłoby w porządku, ale płacili ludziom za głosowanie na Nawrockiego. Przed jednym z lokali, o którym mi wiadomo, przed pozostałym trzema pewno inni członkowie, o którym mi wiadomo, inni członkowie Rady Gminy, stał zastępca wójta i mówił ludziom, co mają zrobić, aby otrzymać gratyfikację pieniężną. Zdjęcie z kartą i zaznaczonym krzyżykiem przy oczywiście Nawrockim oraz swoim dowodem po wyjściu z lokalu wyborczego pokazywali wymagane dowody, czyli zdjęcie karty wyborczej z dowodem, że głosowali na Nawrockiego i dostawali od zastępcy wójta 100 zł za głos na Nawrockiego. Od rana dzwonili do ludzi, żeby przychodzili na wybory. Ukradli nam wybory gangsterzy, mówi pan Piotr Kandyba. Ja nie wiem, czy on to słyszał, czy on to wie, ale to się nadaje do prokuratury, a nie do, Sądu Najwyższego. Znaczy, mało tego, urzędnik państwowy, a takim jest Piotr Kandyba, jeżeli powziął informację o przestępstwie, ma obowiązek poinformować o tym organa ścigania. Także ja rozumiem, że Piotr Kandyba już dawno był w prokuraturze i odpowiednie zawiadomienie złożył, bo to jest kryminał. Płacenie za głosy to jest kryminał. Ja chciałem przeczytać to, co napisała jedna z naszych widzek. Pani Basia. Pod wczorajszą audycją i proszę o chwilę skupienia, bo to też jest bardzo ciekawe. I mnie spotkała dziwna sytuacja, którą krótko opiszę. Pojechałam na tygodniowy, prywatny wyjazd do sanatorium uzdrowiskowego do Nałęczowa i na recepcji dowiedziałam się, że w sanatorium będzie komisja wyborcza i mogę tutaj zagłosować. Ponieważ wiedziałam, że zdążę zagłosować w moim miejscu zamieszkania po powrocie z wyjazdu, gdyż mój pobyt kończył się 1 czerwca, nie wyraziłam chęci głosowania w sanatorium. I w związku z tym nie miałam również zaświadczenia z gminy o zmianie miejsca głosowania. Jakież było moje zdziwienie, gdy po powrocie w swojej komisji wyborczej dowiedziałam się, że nie ma mnie na liście i nie mogę zagłosować, ponieważ moje dane znajdują się na liście w sanatorium w Nałęczowie, województwo lubelskie. Po kilku telefonach i tłumaczeniach dopisano mnie do listy dodatkowej w moim miejscu zamieszkania i ostatecznie zagłosowałam. Takie same sytuacje miały moje koleżanki, ponieważ wyjechałyśmy w 4 osoby, z tym, że jednej odmówiono wydania karty do głosowania w swojej komisji wyborczej i nie mogła w ogóle zagłosować. A co się stało z naszymi
głosami na liście w komisji w Nałęczowie, gdzie znalazłyśmy się w dziwny sposób i bez naszej zgody. Czy to jest normalna sytuacja? Pyta pani Basia. Otóż, pani Barbaro, nie jest to normalna sytuacja, albowiem bez pani wiedzy nikt nie ma prawa pani przepisać do żadnego innego okręgu wyborczego i do żadnej innej komisji. Nie może się to wydarzyć po prostu. Nie ma takiej opcji. A się Albo wydarzyło. pani sama się przepisuje, albo jest pani tam, gdzie zawsze pani głosowała. I nie mam prawa podważać tutaj tego, co pani nam opisała. W związku z tym uważam, że jest to dowód na kolejne fałszerstwo wyborcze. Tak jest. I teraz o to wszystko, ale głównie o tą aplikację. Wczoraj wieczorem minister Siemoniak został zapytany w telewizji polskiej TVP Info w pytaniu dnia. Liczę, że PKW i Krajowe Biuro Wyborcze się tym pilnie zajmą. Sprawa jest bardzo poważna, mówi pan Siemoniak. To odnosząc się do tej kwestii tej aplikacji, mówi, to było nielegalne. Nie można w działaniu państwowym, jakim są wybory, posługiwać się prywatnymi, nieznanego pochodzenia aplikacjami, próbować skłaniać członków komisji do określonego działania. To mówi minister spraw wewnętrznych w czwartek. Wybory były. Bardzo trafna diagnoza, muszę ci powiedzieć. Głębokie. A widzisz, bez niego, słuchaj, to ja bym nie wiedział, że w warzywniaku ziemniaki można kupić. No naprawdę, facet. To już o ziemniakach nic nie mów. Dobra. Ja chciałem powiedzieć, że to jest bardzo trafna diagnoza. Po trafnej diagnozie powinno nastąpić działanie. No chyba, że Jacku nie chcemy eskalować. Nie eskalujmy. Nie eskalujmy, bo to naprawdę już dajmy spokój. No wygrał, to wygrał. Po co to eskalować? Po co to dochodzić jakichś rzeczy? No wygrał Nawrocki, to nie eskalujmy, nie sprawdzajmy. A tam, że Powiem ci tak, gdyby PiS przegrał tak niewielką ilością głosów, bo przypomnijmy, żeby wygrał Rafał Trzaskowski, wystarczyło 183 000 głosów więcej na niego i by wygrał. Gdyby PiS wygrał tak niewielką ilością głosów, przepatrzyliby każdy protest, spojrzeliby wnikliwie na sytuację w każdej komisji wyborczej i żądaliby od pierwszej godziny po podaniu late poli natychmiastowej interwencji ABW, CBA, SKW, SWW, wszystkich trzyliterowych służb oraz oczywiście prokuratury, policji i wszystkiego, czym państwo dysponuje. A tak by my nie eskalujmy lepiej, naprawdę. Nie eskalujmy. Po co eskalować? Po co? Wioletta Paprocka się obudziła, bardzo dobrze, bo napisała, bo też czwartek, to nie wiedziała kobieta, po prostu szefowa sztabu, ona tam przegraliśmy, dobra, to ja idę do domu, położę się, będę płakała w poduszkę. Jeśli widzicie nieprawidłowości, zgłaszajcie je na stronie. I tu podała stronę protestwyborczy2025.pl, a my zwrócimy się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby każdy z tych przypadków wyjaśniła. I teraz uważajcie Państwo, ona to zamieściła o 15:20. Kilka godzin wcześniej, ja nie wiem, może ona spała, ona może jak Kaczyński do południa śpi, nie wiem, pojęcia nie mam, ale tak mi coś to zaczyna wyglądać. Kilka godzin wcześniej rzecznik PKW wystąpił, pan Marcin Chmielnicki i wszystkim objaśnił, co teraz będzie w związku z tą sytuacją. Obecnie wyniki głosowania w obwodowych komisjach wyborczych mogą zostać zweryfikowane wyłącznie przez Sąd Najwyższy po złożonych protestach wyborczych. Kwestie przebiegu głosowania w poszczególnych komisjach mogą też badać organy ścigania, o ile mają podstawy, by prowadzić jakieś postępowania. Procedura zatwierdzenia protokołów po głosowaniu wygląda zaś tak, że kiedy jakaś obwodowa komisja wyborcza przekaże taki protokół do komisji okręgowej, ta może badać go wyłącznie pod względem formalnym i spójności arytmetycznej. Nie jest uprawniona do zakwestionowania protokołu. Czyli krótko mówiąc, pan rzecznik poinformował, że teraz to piszcie protesty. Że PKW już nic nie może. Nic nie może, a ona się zwraca do PKW. Sąd Najwyższy. Dobra. No najwyraźniej nie wszyscy znają prawo i kodeks wyborczy. Przecież nie ma obowiązku, żeby szefowa sztabu znała kodeks wyborczy, prawda?
Nie bądźmy naiwni. Ja chcę powiedzieć Państwu i Tobie, Jacku, jak to z mojej perspektywy wygląda i proszę nie traktować tego jako wylewanie jakichkolwiek żalów, bo ja już dawno tę sprawę mam za sobą i nie chcę nikogo niczym obarczać. Natomiast jest to przykład, który pokazuje, jak to działa. 2023 okręg wyborczy, ten, w którym kandyduję, czyli Wianuszek Podwarszawski, i od tego, czy Koalicja Obywatelska weźmie 5. mandat, czy nie weźmie 5. mandatu, zależy to, czy ja wchodzę do Sejmu, czy nie. Także wiem dokładnie, śledzę sytuację, bo mnie to interesuje, no chyba jest to zrozumiałe, tak? Okazuje się, że do tego, żeby Koalicja Obywatelska wzięła ten mandat, brakuje 311 głosów, dokładnie. Gdyby na całą listę Koalicji Obywatelskiej padło 311 głosów więcej, no to Koalicja Obywatelska bierze 5. mandat, Andrzej Rozenek jest w Sejmie. Okej, na razie to nikomu nic nie mówi. Sprawdzamy, ile zostało głosów oddanych na Koalicję Obywatelską w tym okręgu. Koło 250 000. Czyli te 311 brakujących głosów to jest jakiś promil. Promil w kontekście całości oddanych głosów, bo to tak trzeba patrzeć, tak? Że Nawet nie przeliczasz nie tylko swoją listę, tylko wszystkie głosy oddane, czyli skoro to było tam, no powiedzmy było około, no grubo ponad 500 000 głosów oddanych, tak? Czyli no to jest promil. Nikt ze sztabu nie wniósł o przeliczenie tych głosów, a śmiem twierdzić, że gdyby głosy przeliczono, to być może ten 1 mandat więcej by Koalicja Obywatelska miała, ale okej, nie ma sprawy, jestem tutaj zainteresowany, więc specjalnie w tej sprawie się nie uaktywniałem, no bo byłoby to źle poczytane. W tamtej sprawie nikt nawet nie miałknął, tak? Mimo że tam wyborcy zwracali uwagę, że jest taka sytuacja. No to tutaj mamy brakujących 180 000. Jacku, policz szybko, bo ty jesteś dobry w liczeniu. Mamy 20 milionów głosów, tak, z grubsza. 10% to jest 2 miliony, 1% to jest 200 000, czyli mówimy o 1% głosów, które musiałyby być sfałszowane. No mniej trochę, ale to jest znacznie więcej niż 1 promil, prawda? Tak. I teraz ja rozumiem ekscytację wszystkich wyborców i sam jestem wkurzony na te wszystkie przekręty i uważam, że to trzeba wyjaśnić. Tylko z mojej perspektywy, kiedy Koalicja Obywatelska nie zareagowała, kiedy brakowało promila głosów, to śmiem twierdzić, że nie zareaguje, tym bardziej, kiedy brakuje niecałego procenta. Po prostu no, moje doświadczenie życiowe mi podpowiada, że chyba na darmo się tutaj ekscytujemy, bo nie mamy wsparcia po tamtej stronie, tak? Nie mamy wsparcia ze strony chociażby sztabu właśnie i rządzących, którzy no, mają to w nosie. Ja mam wrażenie, Andrzeju, przepraszam, że ci przerywam, to znaczy mam wrażenie, że te wszystkie działania, które tam jakoś są podejmowane, ta strona jakaś, protest wyborczy 2025, tam politycy koalicji, którzy piszą, tak, już się tym zajmujemy, to jest wymuszone, po prostu wymuszone przez presję ludzi w mediach społecznościowych funkcjonujących. Oni zostali postawieni, zróbcie coś z tym, bo to... A oni jakby nie byłoby tej presji, położyliby przysłowiową, przepraszam, laskę na temacie. Tak, nikt by w ogóle się tym nie zajął. Nikt by nawet nie liczył tego, nie sprawdzał, nie oglądał tych protokołów, bo po co? Po co? Przegraliśmy, idziemy do domu, to jest zwarcie, trzeba dalej kontynuować zwarcie, będziemy się dalej kłócić. No a to, że bitwę przegraliśmy, trudno. Prawda jest taka, że to była najważniejsza bitwa tej kadencji i przegranie jej znaczy, że po prostu ten rząd będzie w wielu sprawach ubezwłasnowolniony. No przecież chyba to jest oczywiste. Wczoraj już pokazał pan Batyr, jak będzie to wyglądało w wywiadzie tam dla tych sióstr Karnowskich. No to do tego jeszcze przejdziemy. To będzie radośnie. Łatwo nie będzie. Roman Giertych jeszcze jeden aspekt podniósł w tych wyborczych układankach. On napisał, że taki plankton, który tam startował, jak to on określa, typu Jakubiak, Stanowski, startował po to, żeby do komisji wyborczych wkładać swoich kandydatów. I w jednej komisji w Krakowie, gdzie przewodniczącym był ktoś od Stanowskiego właśnie, w drugiej turze Nawrocki dostał te 3 razy więcej głosów niż w pierwszej, a Trzaskowskiemu nie wzrosło. Tak? I to szefem komisji był tam ktoś od Stanowskiego. I właśnie Roman Giertych mówi, że to także po to między innymi ci ludzie kandydowali, żeby obsadzić komisję
wyborcze, tam gdzie PiS nie ma kogoś, albo nie chciałby, albo nie wiem, chciałby mieć jeszcze ze 2 albo 3 ludzi, żeby łatwiej było tym wszystkim, nie chcę powiedzieć manipulować, sterować, ale no to coraz więcej jest podejrzeń, a coraz mniej jasności. Terminy, proszę Państwa, Andrzeju. A poczekaj, to jak jesteśmy przy obsadzaniu tych komisji, to tutaj na Motylku jeden z naszych widzów mnie poprawił, bo powiedziałem w poprzednim odcinku, że no nie było tych społecznych obserwatorów. Poprawił mnie, że owszem było aż 2000. No tak, prawdopodobnie tak było, że KOT rzeczywiście rzutem na taśmę te 2000 osób wysłał do komisji. Ale jest chyba 36 000 komisji. 32 000 z hakiem jest komisji. No więc te 2000 ludzi wysłanych do komisji, to oczywiście dobrze, że poszli. 7%. I bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w wyborach i patrzyli na ręce pisowcom, ale to na pewno nie była ta wymagana i potrzebna ilość ludzi. I jeszcze raz powtórzę, w 2023 roku mieliśmy w każdej komisji co najmniej jedną osobę, która patrzyła pisowcom na ręce i która zliczała wyniki i wpisywała do aplikacji, którą przygotował KOT. Tego w tych wyborach nie było. Proszę Państwa, jak ktoś chce złożyć protest, ma dowody albo ma wątpliwości to musi pamiętać i to musimy też powiedzieć pani Paprockiej, bo ona może tego nie wiedzieć. Bo to powiesiła sobie tą stronę i to trzeba jej przypomnieć, że protest może dotyczyć także pierwszej tury, która się odbyła 18 maja. Jeżeli tam coś było nieprawidłowego, to też można w tym trybie złożyć protest, ale tylko i wyłącznie na piśmie. To trzeba też pamiętać. Nie może być tam faksów, maili, jakimś wysyłanie ePUAP-em, to nie przechodzi. Można to złożyć na piśmie tylko i wyłącznie, albo bezpośrednio w Sądzie Najwyższym, albo poprzez placówkę, ale polską placówkę pocztową. Nie może to być zagraniczna placówka pocztowa. Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy ostrzyga o ważności wyboru prezydenta i musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyborów, czyli do 2 lipca. A protesty można składać chyba do 16, o ile mnie pamięć nie myli, 16 czerwca, tak coś mi się wydaje. Nie ma już czasu, tak? Właściwie został przyszły tydzień na to, żeby te protesty złożyć, żeby to udokumentować i zebrać wszystko razem jakoś do kubki. Ale Roman Giertych, Andrzeju, jeszcze jedną rzecz znalazł i o tym musimy sobie powiedzieć, bo on powiedział, że zawiadomi ABW. Nie wiem, czy jest sens, ale niech próbuje. I chcę zapytać ich o wpływ Chin na działanie w internecie, które mogły przełożyć się na efekt kampanii prezydenckiej w Polsce, bo podobny scenariusz wystąpił w Rumunii, jak on twierdzi. I powołał się tutaj na taki raport Global Witness, z którego wynika, że TikTok wyświetlił ponad 5 razy więcej treści wspierających Karola Nawrockiego niż Rafała Trzaskowskiego i że te wyniki tego raportu są uderzające, że to jest przypadek podobny do przypadku rumuńskiego, jak to przeanalizowano. I jak twierdzi Roman Giertych, bez względu na to, czy to byli Chińczycy, czy też Chińczycy na zlecenie Rosjan manipulowali w Polsce kampanią, to drugie, bardziej prawdopodobne, ZAPT, i tu wykorzystując oczywiście też platformę TikTokową. I on mówi, że tego tak nie zostawi. To jest jedyny chyba tam człowiek, który w ogóle się tym interesuje tak na poważnie, na ostro wszedł w to. I powiedział, że wystąpi, jeszcze wczoraj miał wystąpić do ABW o odpowiedź, co w tej sprawie wiedzą, czy cokolwiek w tej sprawie robili, czy też nie robili. No oczywiście wczoraj też apelował o natychmiastowe zabezpieczenie aplikacji Mateckiego. Tak? On to wykrzykiwał już niemalże. I na co Matecki mu odpowiedział: tylko nie zemdlej. Taki jest poziom buty tych ludzi. A to Matecki na X-ie, proszę Państwa, zamieścił instrukcję, jak weryfikować zaświadczenia o prawie do głosowania. Apelował do członków tego ruchu kontroli wyborów, którzy byli w komisjach, by sprawdzali ludziom dokumenty za pomocą jakiejś nieautoryzowanej aplikacji. No, coś nieprawdopodobnego. I teraz tak. Ślady giną, ale nie do końca giną. Renata Raczkowska-Nadratowska, która nas ogląda, pozdrawiamy Pani Renato,
Na X-ie zamieściła post posłanki PiS-u, pani Agnieszki Wojciechowskiej-Van Heukelom, to jest z Łodzi bodajże ta pani poseł, gdzie jest cała instrukcja. Ona wtedy tą instrukcję od Mateckiego po prostu u siebie przerzuciła i umieściła na X-ie, co trzeba robić, w jakiej kolejności, jak zbiera się te zaświadczenia, sprawdza się dokładnie. W punkcie drugim jest, sprawdzamy dokładnie tożsamość osoby i zgodnie z procedurą wpisujemy jej dane oraz numer zaświadczenia do formularza komisji. A karty wyborczej jeszcze nie wydajemy. Sprawdzamy numer zaświadczenia w naszej aplikacji i tu jest link do tej aplikacji, który na X-ie wisiał, bo te linki już nie działają, żeby nie było niejasności. Po otwarciu aplikacji w rubryce wprowadź numer zaświadczenia, wpisujemy numer zaświadczenia i ona mówi, że nie wpisujemy w żadnym wypadku numeru PESEL, bo nie o ten numer chodzi. Chodzi o numer zaświadczenia. Rozumiesz? I tam po to się pojawia, to mieli, tam 15 punktów ma ta instrukcja, że niby nie wpisywano tam numeru PESEL według tej instrukcji. No ale proszę Państwa, kto to dzisiaj linków nie ma, aplikacji nie ma, wszystko się rozjechało, Matecki sobie drwi i jest okej. A Siemoniak przychodzi i mówi, że to chyba było przestępstwo. Nieprawdopodobnym. Wiesz co, bo mówiłeś o TikToku. Ja byłem wczoraj gościem Gońca. No i tam poza kamerami sobie gadaliśmy troszkę. Jak wiadomo, tematem jest kampania wyborcza i tak dalej. I nasz doskonały i niezawodny sztab. I słuchaj, powiedzieli mi w Gońcu, że zapraszając Rafała Trzaskowskiego, bo wystosowali do sztabu wiele zaproszeń, za każdym razem przedstawiali swoje zasięgi. I między innymi wśród tych zasięgów YouTube'owych, gdzie oni tam mają milionowe zasięgi, przedstawili też zasięgi TikTokowe. Na TikToku goniec.pl jest obserwowany przez 682 tysiące, 683 tysiące ludzi i ma 23,2 miliony polubień. To jest gigant, jeżeli chodzi o TikToka. I wyobraź sobie, że sztab Rafała Trzaskowskiego na te prośby o spotkanie nawet nie odpowiedział. Bo nie miała czasu pani Paprocka takimi rzeczami. Ja rozumiem, ale widzisz, jeżeli będziemy jeszcze raz pytać, dlaczego przegraliśmy w tym przedziale 18-39, no to może warto sobie przypomnieć właśnie to, że Goniec prosił, żeby Rafał się pojawił u nich, bo są na TikToku, tak? I można w ten sposób powiększyć znacząco zasięgi i dotrzeć do wyborców tych najmłodszych. Wiesz, codziennie się dowiaduję czegoś fajnego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego sztabu i niestety codziennie dowiaduję się rzeczy złych. Nie docierają do mnie żadne rzeczy dobre. Prawdopodobnie dlatego, że może ich nie ma może, a może to źli ludzie tylko mówią. Tak, to drugie. Prosimy o subskrypcję właśnie, bo Jacek tu Bardzo taką, prosiłem, proszę Państwa, prosimy o subskrypcję, poszło fajnie, wczorajszy odcinek tam tak. z 300 nowych subskrybentów. Pomachaj. Zapraszamy. O, proszę, poproszę o subskrypcję. Jest. Franek Ładnie. prosi o subskrypcję, bardzo ładnie poprosił Franek. W związku z tym my prosimy i przy okazji, jak już jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, no to wczoraj zapomniałem powiedzieć, co było. Wcześniej była Stocznia Gdańska, wczoraj to była Jelenia Góra, proszę Państwa, Jelenia Góra. A dzisiaj za mną jest góra, ale jaka? Proszę bardzo. Proszę, tam trzeba się wspiąć, jest góra. Jaka to góra? Proszę w komentarzach, jeśli Państwo macie taką wolę i ochotę się z nami bawić. A o subskrypcję, komentarze, łapki w górę, udostępnienia prosimy jak najbardziej, tym bardziej, że znowu znaleźliśmy się, no tak jakby to powiedzieć, na celowniku YouTube'a i znowu tak troszkę o kampanii. Otóż YouTube postanowił zdemonetyzować nasz odcinek z 20 maja i to znowu mówię, no pewnie znowu żeśmy coś powiedzieli, może typu tam skarpetosceptyczni albo coś, nie? Nie. Tym razem, proszę Państwa, rzecz dotyczy fragmentu tego odcinka, w którym Andrzej opowiada, jak nieznani sprawcy oczywiście niszczyli między innymi w Błoniu transparenty, banery wyborcze Rafała Trzaskowskiego i ta jego opowieść była jakby ilustrowana zdjęciami tych właśnie zniszczonych banerów wyborczych, na których to banerach
znajdowały się słowa uznawane powszechnie za obelżywe, ale właśnie tak nazywano na tych banerach Rafała Trzaskowskiego. I proszę sobie wyobrazić, że YouTube uznał, że to my używamy obelżywego języka. No po prostu ja nie wiem, kto tam pracuje. Ja już się zastanawiam, czy to jest celowe, czy to jest przypadkowe, czy to jest jakaś bezmyślność granicząca z głupotą. Nie wiem, bo kończy nam się okres tej 3-miesięcznej karencji za to słowo skarpetosceptyczny i zupełnie przypadkiem, proszę Państwa, ten okres nam się kończy za tydzień. Akurat wpadliśmy w nowe tryby. Teraz będą nas karać za to, że pokazywaliśmy na YouTubie, w naszych programach dowody przestępstw. I ja nie wiem, jak to sobie Państwo, bo ja nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Bezkarność tych ludzi, dowolność jest pełna, można robić wszystko, a to tylko jeszcze, dlaczego o tym mówię? Bo to, że to nas dotyka, to jest jedno. Ale zaraz chcę przejść do jednej rzeczy, do wpływu takich platform jak YouTube, między innymi, czy X, czy TikTok na wyniki wyborów. I to nie jest jakiś tam żart, bo to widzimy, że jest to powszechne, a że jest to powszechne, to ostatniej nocy sam Elon Musk nam to potwierdził w trakcie awantury z Donaldem Trumpem. I zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze Andrzeju, chwilę odnieś się, bo takie zdjęcia żeś przyniósł, no to takie są skutki teraz. No przepraszam, wydawało mi się, że jak pokazujemy akty wandalizmu i je potępiamy, no to robimy dobrą robotę, a nie złą, Nie, ale nie widocznie według YouTube'a to jest nie bardzo wolno. naganne. Naganne to jest. Wyciągniemy z tego oczywiście wnioski i będziemy Państwu musieli rozmydlać, blurować. Bo w ogóle te nic nie różne pokazywać, rzeczy. nie mówić albo mówić. Nie możemy o tym mówić, bo YouTube nam Nie zabroni. będziemy mówić, Jacku, bo założyliśmy sobie rok temu prawie, tworząc ten program, że będziemy mówić prawdę i tylko prawdę. I proszę bardzo, no spróbujemy znowu i kolejny durny przepis obejść jakoś. Trochę mi to zaczyna przypominać, my z Jackiem pamiętamy, młodsi widzowie pewnie nie, taką zabawę z PRL-u, gdzie no naprawdę wiele rzeczy się dawało powiedzieć w taki sposób, że cenzura tego nie wyłapywała, bo cenzura zawsze była głupsza niż ludzie i odbiorcy. I wydaje mi się, że tutaj te wszystkie punkty w tych regulaminach YouTube'a są po prostu głupkowate, dlatego że nie zakładają wielu sytuacji, które w życiu się mogą wydarzyć. Na przykład właśnie takie jak ta. Bo ja rozumiem, że tam jest taki punkt, że obrazki takie właśnie wulgarne, czy jakieś nieprzyzwoite, czy brzydkie napisy należy eliminować z przestrzeni cyfrowej. Okej, wszystko zgoda, no tak, tylko teraz jest pytanie, czy właśnie jak pokazujemy zniszczone banery, czy to dotyczy właśnie tego punktu? No nie dotyczy i każdy średnio inteligentny człowiek powinien to zrozumieć, no ale stosowanie bezrefleksyjne jakichś regulaminów w ten sposób świadczy po prostu o tym, że robi to AI. Nie robią tego ludzie, Jacku. Jeszcze raz ci podkreślam, że do tego, żeby dobić się do człowieka na YouTubie, to musielibyśmy mieć subskrypcji tak ze 100 000. I wtedy byśmy mogli sobie rozmawiać z człowiekiem, a nie ze sztuczną inteligencją. I to jest apel do Państwa, do tych, którzy jeszcze nie subskrybują. Zróbcie to, prosimy bardzo, bo nam to pomoże uporać się z tymi problemami z YouTubem, bo oni wtedy będą nas traktowali i Was, Państwa, widzów naszych, znacznie poważniej. Także to zależy też od Państwa. No i trochę mogło zależeć od ministra cyfryzacji, gdyby naprawdę zajmował się swoją robotą na poważnie, no bo to jest jednak tak mi się wydaje. No ale ja nie wiem, jakieś zależności ma między Niemcą a YouTube'em, czy co tam, kolegów ma w pracy? Jacku, nie wiem. Uspokój się, nie eskalujmy. Dobra, nie będziemy eskalować, bo znowu ma Andrzej rację. Nie eskalujmy, to taki tam jest drobiazg. A teraz, proszę Państwa, właśnie, bo to się wydaje, że to nie. Wszyscy mówią, że oczywiście mają wpływ media społecznościowe, że algorytmy mają wpływ, że tak naprawdę algorytmy za chwilę zaczną nam wybierać posłów, prezydentów. Zaczyna tak to wyglądać. I co? W nocy była awantura między panem Trumpem a panem Muskiem, bo pan Musk bardzo się trochę chyba pokłócił, nie bardzo lubi już pana Trumpa, nawet bardzo go nie lubi. Zagroził mu nawet, że tam wycofa te swoje rakiety z tego programu kosmicznego. No i to jest pewien problem, bo jak on te swoje rakiety wycofa, potem powiedział, że dobra, na tydzień się wstrzymuje z tą decyzją. Bo jakby to on te rakiety wycofał, to nasz ten kosmonauta nie poleci. No bo przecież on leci tą rakietą Muska. No to Trump mu powiedział, że już się chyba nie przyjaźnią, też się nie przyjaźnią. I teraz tak, proszę Państwa, bo Elon Musk poznał chyba trochę tak
ja wiem, to nawet nie kulisy tej polityki, co taką twardą politykę, trochę Radosław Sikorski teraz złośliwie mu tam tweeta napisał do niego takiego tam, no to teraz masz, no właśnie widzisz, tak, to tak wygląda realna polityka, nie jakaś tam ale on napisał na X-ie wprost, beze mnie Trump przegrałby wybory, demokraci kontrolowaliby Izbę, a republikanie mieliby w Senacie 51-49 raptem. Taka niewdzięczność, napisał pan Elon Musk i przypomniał, że on to $300 milionów wpakował w tego pomarańczowego dżentelmena i że to troszeczkę chyba nie halo, bo on się niestety zderza się z tym, że pan Trump sobie wymyślił, że nie będzie ulg podatkowych na elektryczne samochody, no bo przecież wiadomo, że on jest elektrycznie sceptyczny, klimatosceptyczny, on jest w ogóle sceptyczny. No, jakie ulgi, tak jakie ulgi? Ulg nie będzie. Co sobie usiedli, to prawdopodobnie menadżerowie od pana Muska przeliczyli, że to właściwie kładzie im biznes na łopatki, tak? No i się zaczęła prosta, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze oczywiście, w Stanach Zjednoczonych również, ale przy okazji dowiadujemy się, jak właściwie nam pan Musk powiedział, jak wykorzystywał, i nie powiedział tego wprost, ale powiedział, że wykorzystywał Platformę X do tego, żeby Trump wygrał te wybory. No po prostu. No przede wszystkim przypomniał, że kupę pieniędzy wpompował w kampanię pana Krasnowa. No i okej, wiedzieliśmy, że kupę wpakował i rozumiem, że oczekuje teraz odpowiedniej wdzięczności. Wdzięczność nie nastąpiła, no to zabrał swoje zabawki i poszedł. Czyli panowie się pokłócili i jeden jest wart drugiego, także żadnego chyba, mam nadzieję, nie żałujemy. Nie, ale zawsze coś nowego przy okazji takiej awantury wychodzi, nie? Że tu zawsze ktoś tam wyciągnie jakiś element, który wszyscy wiedzieli, że coś niby na rzeczy jest. Riposta Sikorskiego była znakomita, bo tam w pierwszym tweetie, jak Elon Musk zauważył w ogóle istnienie naszego ministra spraw zagranicznych, to nazwał go małym człowiekiem i kazał mu milczeć. Tak. A dzisiaj Sikorski mu odpisał mniej więcej coś takiego. Widzisz, wielki człowieku, tak wygląda prawdziwa polityka. Tak. Bardzo ładnie i po raz kolejny Radek Sikorski jest świetny w tych właśnie takich ripostach ciętych. Tak, wystarczyło tu w tym przypadku inteligentna bestia. Odczekać wystarczyło, bo wiadomo, że dwóch samców alfa w jednym gabinecie, nie ma opcji. Nawet jak gabinet jest owalny, to się mogą o rogi w ścian pozabijać. Nie, to się nie da. I się nie dało. Wiadomo było, kto w tym pojedynku wcześniej czy później wygra, a kto przegra. I to, że tego nie wiedział pan Musk, to już zupełnie inna sprawa. Mógł sobie to rozpisać w groku, to grok by mu podpowiedział, jego sztuczna inteligencja. To by mu powiedziała, jakby było. U nas, proszę państwa, za to wygląda na to, tak mi się coś wydaje, że rzecznika prasowego rządu wybierze Anna Maria Żukowska. W związku z tym, że to Anna Maria Żukowska będzie wybierała nam rzecznika prasowego rządu, to Rozenek nie ma żadnych szans w ogóle. To zapomnijmy, bo jak to będzie Anna Maria Żukowska, ponieważ ona go bardzo lubi osobiście i politycznie, więc raczej nie sądzę, żeby on był jej faworytem. Ale też faworytką pani Anny Marii nie jest pani Dorota Wysocka-Sznepf, bo wczoraj Szymon Hołownia po spotkaniu liderów koalicji powiedział, że będzie ten rzecznik, i jakoś nerwowo zaraz pani Żukowska zareagowała, bardzo nerwowo, jeszcze nie wiadomo kto, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, ale już ona tam ma swoje przesłuchy, nie? I mówi, że jeżeli rzecznikiem miała być pani Dorota lub ktoś w tym typie, to już może lepiej nie napisała. Na co pani redaktor Wysocka-Sznepf dosyć szybko się odniosła na X-ie. Szanowna pani posłanko, zapewniam, że nie aspiruję. Natomiast w imieniu wyborczyń i wyborców Bloku Demokratycznego, dzięki którym także pani jest w Sejmie, pozwolę sobie na uprzejmy apel. Proszę nie zajmować się znów mną, tylko wziąć się za realizację wyborczych obietnic. I tutaj prosto z wanny zerwała się Anna Maria Żukowska z krzykiem, że co pani daje prawo do zabierania stanowiska w imieniu wyborczyń i wyborców? Należy pani może do jakiejś partii i pełni w niej funkcję, tak jak ja pełnię funkcję. Na mnie ludzie głosowali i zostałam wybrana jako reprezentantka narodu do Sejmu. Czy pani posiada podobny demokratyczny mandat do wypowiadania się w imieniu wyborczyń i wyborców? Anna Maria i jej demokratyczny mandat imienia Włodka Czarzastego. I się wypowiedziała. Proszę. Andrzeju, czy dobra to jest diagnoza, że Anna Maria tutaj może nam
może weto zgłosi jakieś, jak tam jakiś rzecznik wreszcie będzie. No. W Rzeczpospolitej się pojawiło, że to ma być Hołownia albo ty, no to powiedz, jak to jest. Czytałem kiedyś taką znakomitą powieść Pamiętnik znaleziony w wannie. I tak sobie myślę, że może kiedyś Anna Maria, jak już nie będzie w polityce, a to może całkiem szybko nastąpić, napisze taki pamiętnik, w którym być może będą takie bardzo ciekawe spostrzeżenia. Na przykład polityk nie powinien wojować z mediami, bo zawsze źle to się dla tego polityka kończy. Ale wiesz, do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. Jacku, nie dostałem żadnej propozycji, nikt ze mną nie rozmawia. Wszystko to, co czytacie Państwo i widzicie w przestrzeni publicznej, to są kompletne plotki wyssane z brudnego palca. Ja jestem na politycznej emeryturze, nikt nie chce mnie do niczego zatrudniać. O, tak proponuję to skomentować. A co do Hołowni? Bardzo dobry pomysł. Byłby świetnym rzecznikiem tego rządu. No i teraz macie Państwo jasność, wszelkie apele, że ja za tym stoję, albo sugestie, bo jak Andrzej pójdzie, to ja tu sam zostanę i dlatego mi na tym zależy, to oczywiście, że mi zależy, żeby nigdzie nie szedł, ale że ja stoję za czym, ja nie mam takiej mocy, słowo daję, nie mam. No to teraz przejdziemy do jednej rzeczy, tak? Za to Anna Maria ma No, moc, ale proszę gdzie mnie tam, pana. gdzie mnie, trzeba mieć najpierw taką wannę, jak ma Anna Maria, ja nie mam takiej wanny. Czy ty jesteś członkiem jakiejś partii, jakąś funkcję pełnisz? Właśnie, No, dlaczego ty się tu wypowiadasz? Co? Dokładnie, no, to się nie To ci wypowiada. dał prawo. A, właśnie. Do budu Wczoraj- tam siedzieć cicho. Wczoraj rozmawialiśmy i żeśmy się zastanawiali przez chwilę nad tym, wyrażając nasze zdumienie graniczące ze zdziwieniem, jak to można wyłudzić cokolwiek z sądu. I nie wiem, może słuchał tego rzecznik Prokuratury Krajowej, pan Przemysław Nowak, bo popełnił obszerny wpis. Dokładnie o tym, dokładnie o tym. Więc ja nie będę tu Państwu od tego opowiadał, bo tu trzeba bardzo precyzyjnie to zacytować, więc pana prokuratora Przemysława Nowaka, rzecznika Prokuratury Krajowej w sprawie tego, w jaki sposób wyłudza się cokolwiek od sądu, będziemy tutaj cytowali. I zaczynamy. W uzupełnieniu komunikatu, tego, który dotyczył tych, prawda, informuje, iż w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie wraz z wnioskami o kontrolę operacyjną otrzymał jedynie notatki CBA zawierające nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje, w zasadzie tożsame z treścią wniosków. Nie przekazano Sądowi Okręgowemu w Warszawie dowodów, akt sprawy operacyjnego rozpoznania, ani żadnych innych materiałów. Czyli tutaj, uwaga, sąd pracował tylko na tym, co wniosek złożyli i jakieś kwity, co tam sobie wymyślili w CBA, to położyli i powiedzieli, o, to jest komplet. Jest to sytuacja całkowicie odmienna od kierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, kiedy to wraz z wnioskiem przesyłany jest do sądu materiał dowodowy, który sąd może ocenić po wysłuchaniu stron. Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, tutaj takiego obowiązku nie ma, czyli sąd po prostu pracuje na materiale, który mu CBA przyniesie, czyli jakby mu przyniosło klocki Lego, to też by pracował na klockach Lego. Przede wszystkim natomiast podejrzanym, czyli tym funkcjonariuszem CBA, zarzuca się popełnienie przestępstwa umyślnego, a nie błędnej oceny materiału dowodowego. Istota zarzutu sprowadza się do tego, iż funkcjonariusze CBA wnosili o zastosowanie i przedłużenie kontroli operacyjnej, wiedząc, iż brak jest ku temu przesłanek faktycznych i prawnych. Świadomie i umyślnie podawali więc nieprawdę w dokumentach, wprowadzając sąd w błąd. Nadto nie jest prawdą, aby ustała karalność przestępstw zarzucanych byłym funkcjonariuszom CBA, bo podejrzanym zarzuca się popełnienie czynu ciągłego od sierpnia 2018 do września 2020. No tutaj przedmiotem zarzutu jest przekroczenie uprawnień przy czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, a nie tylko przy kontroli operacyjnej zakończonej wcześniej. No dobrze, czyli Andrzeju, mamy sytuację taką, że sąd pracował na dokumentach fałszywych, wytworzonych fałszywie, z pełną świadomością przez funkcjonariuszy CBA i dlatego podjął taką decyzję, jaką podjął. No tak, no z jednej strony można się z tego śmiać, a z drugiej, no inaczej, no sąd musi mieć jakieś zaufanie do instytucji państwa. No to jak sąd ma za duże zaufanie, w związku z tym sąd nie może mieć teraz, ja mam na miejscu sądu, w ogóle bym nie miał zaufania do żadnej instytucji państwowej, tylko bym, nie wiem, no własne jakieś postępowania prowadził, no bo widać po tym, że można oszukać i wyłudzić.
A ja z tego oświadczenia zrozumiałem, że sąd pracował na niekompletnych materiałach. Znaczy, nie ma, ja tu rozumiem, że nie ma obowiązku dostarczenia materiału dowodowego, bo taki obowiązek jest wtedy, kiedy rzecz dotyczy posiedzenia na przykład aresztowego. To wtedy sąd musi zapoznać się z materiałem dowodowym. A tutaj, kiedy wniosek dotyczy inwigilacji, ten materiał dowodowy jakby nie jest konieczny. Tak zrozumiałem, albo ja znowu coś źle odczytałem. Czyli po prostu służby mogą cokolwiek dostarczyć, parę papiurków, a sąd nie wnika w to i po prostu klepie pełną kontrolę operacyjną, łącznie z manipulowaniem treściami, które mamy zapisane na naszych smartfonach i innych urządzeniach. Okej, spoko, to bo coraz bezpieczniej się czuję. Wiesz, to dzisiaj jest taki odcinek, w którym podnosi się poziom mojego bezpieczeństwa prywatnego. O, tak, najważniejsze jest, tak, Andrzej, ale to jest ważne. To dla polskich rodzin wszystko, ja wiem. Bo poczucie bezpieczeństwa, to jest nieważne jest twoje bezpieczeństwo. Tak naprawdę nie jest istotne, czy ono jest, czy go nie ma. To, co jest ważne, to jest poczucie bezpieczeństwa. I to wie każdy funkcjonariusz, tak? Szczególnie policji, który tam statystyki, jak potem tego, to poczucie, istotne jest to poczucie. A to, że tam ktoś ukradł coś tego, nie szkodzi, prawda? Na dzielnicy poczucie bezpieczeństwa wzrosło. Statystyka nam to pokazuje, prawda? Co innego, ale jest okej. No i tobie wzrosło poczucie, widzisz, to bardzo dobrze. Teraz ci powiem, że są zarzuty. Słyszałem, że po 1 czerwca wzrosło poczucie bezpieczeństwa u gangusów. Nie wiem dlaczego zupełnie. No, ja ci powiem, że tak. To ja myślę, że oni mają teraz, szczególnie ci, którzy tam coś mają, na przykład jakieś filmy sprzed lat, nie, z jakichś bujek po lasach, to mówią, o chłopaki, przecież my mamy materiał dowodowy, niedowodowy, poglądowy materiał. Pamiętacie tego takiego faceta, co ksywa Karol? No zobacz, jak tłucze tego tutaj na ziemi. Widzisz, patrz, mamy tak. I takich filmów na przykład tam ze 30, bo to przecież oni sobie gromadzili. Fajny materiał. No dlaczego to wyrzucać do śmieci, kasować? Przegrać z VHS-a na cyfrowe nośniki, bo dłużej poleży. Prawda? Się przydać jeszcze może. Zarzuty płyty pękają w prokuraturze, uważaj. Wiem, zapomniałem, tak. Płyta się może złamać. Bardzo często się płyty łamią. Na przykład w sprawie Seicento to się łamały, tam zapisy się kasowały. No samokasujące są też takie. W sprawie Brejzy też się płyta złamała. Wiesz co, łamliwe te płyty po prostu mają takie. Tak. Straszna sprawa z tym Michałem R., bo usłyszał zarzuty w sprawie, ten były członek zarządu Orlenu. I to, co dla mnie było, to, że usłyszał, to prawda, tam ta szkoda, 1,5 miliarda i tak dalej, ale co prokuratura, jakie środki zapobiegawcze zastosowała wobec pana Michała R.? Dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i tu jest, uwaga, najboleśniejszy środek, zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Ja nie wiem, czy na tej liście podejrzanych jest Obajtek, czy go nie ma. Tego nie wiem. Chyba nie ma zarzutu, więc zaraz w tej sprawie ma Obajtek zarzuty? Nie ma. Więc no właśnie, czyli tutaj będzie mógł się kontaktować z panem Obajtkiem. Poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 3,5 miliona złotych. Ale to żaden problem, bo prokurator jednocześnie zabezpieczył u podejrzanego majątek na ponad 10 milionów złotych. No, w tym Orlenie nieźle było, muszę ci powiedzieć. Środki pieniężne w tym na te 10 milionów to są środki pieniężne w kwocie 8 milionów, czyli 8 milionów w gotóweczce pan Michał R. posiadał. Mieszkania, nie jedno, tylko ileś zabezpieczono. Udziały w spółkach prawa handlowego prokuratura zabezpieczyła. No i nawet złoto, widzisz, czyli jednak ludzie Obajtka dywersyfikowali. Nie tylko w gotóweczce trzymali, ale także proszę w nieruchomościach, trochę w papierach wartościowych, no a nawet trzymali, jak widzimy, w złocie. Tak? No to nie takie w ciemię bite chłopaki. 3,5 miliona poręczenie majątkowe, zakaz kontaktu z podejrzanymi. No teraz czekam z tym Obajtkiem na jakiś ruch prokuratury. No. Dlaczego to tak? Dobra, nie eskalujmy. No nie eskalujmy, a tutaj eskalacja nastąpiła. Widzisz, ty tu sobie opowiadasz o jakichś drobnych, które pan R. miał pod poduszką, a
Rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński poinformował na X-ie: dziś rano 6 czerwca na polecenie Sądu Okręgowego w Warszawie policjanci zatrzymali byłego szefa CBA. Mężczyzna na godzinę 10:30 zostanie doprowadzony na komisję śledczą, czyli pan Bejda będzie dzisiaj przed komisją śledczą i myślę, że to może być wiadomość dnia i chyba koniec tej wiadomości dnia, no bo jak znam życie, to pan Bejda będzie przed komisją. Mówił, że komisja jest nielegalna, w związku z tym nic jej nie powie. Tak. Ale Tego się doprowadzenie nastąpi o 10:30. Będą państwo świadkami tego, że zostanie ten pan wprowadzony na salę i zasiądzie na miejscu świadka. Proszę Państwa, pani Joanna Senyszyn popełniła tekst. Napisała taki komentarz, opinię dla Wirtualnej Polski. Właściwie napisała coś o boskim Nawrockim. Bardzo, bardzo ciekawy materiał, muszę powiedzieć. Takie spojrzenie pani profesor Senyszyn, troszkę z boczku. Napisała, że Karol Nawrocki wygłosił wieczór wyborczy, bezczelne, megalomańskie przemówienie, które powinno dać do myślenia nie tylko premierowi Tuskowi, ale i prezesowi Kaczyńskiemu, i potem udowodniła dlaczego, uzasadniła to dlaczego. Pycha, buta, a zwłaszcza nieopanowana żądza zemsty wyzierały z postawy, miny każdego ruchu i słowa pisowsko-konfederackiego kandydata na prezydenta. To jest pierwsza myśl pani profesor Senyszyn, na którą moim zdaniem warto się pochylić, bo to spostrzeżenie potem troszeczkę tak odnajduje swoje potwierdzenie w tym wywiadzie wczorajszym, którego Nawrocki udzielił. Tu naprawdę nie będzie miękkiej gry z tym gościem. Jemu się naprawdę wydaje, że on jest Bogiem. To pani Senyszyn to udowadnia. Jemu się wydaje, że jest Bogiem, że to on kreuje rzeczywistość, że to on może cytować te fragmenty Pisma Świętego, których nawet w Kościele ludzie naprawdę podchodzą do nich. Mówię o hierarchii kościelnej z pełnym nabożeństwem. Karol na luziku, on takie rzeczy. On jak biskup, papież niemalże. Nawrocki spokojnie mógł zrzucić cywilizującą go maskę nałożoną na potrzeby kampanii przez specjalistów od wizerunku i pokazać swojemu ludowi prawdziwą twarz nienawistnego narodowca, który jest zwolennikiem brutalnej siły i nie chce brać jeńców. No i to oczywiście się zdaniem pani Joanny Senyszyn wyborcom podoba. I że on ustroił się w piórka wszechmocnego Boga Ojca, nawet nie Syna Bożego, pisze Joanna Senyszyn, i to najgorzej wróży prezesowi Kaczyńskiemu, który do tej pory był wpis uważany za Boga jedynego. Bał się wystawić na prezydenta kogoś ze swoich, żeby dobry wynik kandydata nie stał się inspiracją do odebrania mu prezesury lub podziału partii, a że strach jest złym doradcą, wyciągnął z kapelusza i wyhodował na własnej piersi prezydenta, który będzie mu się stawiał, zwłaszcza czując za plecami wsparcie Konfederacji. Moim zdaniem trafna diagnoza i to, że on już nawet nie syn Boży, tylko Bóg Ojciec jest, Bóg Ojciec, i to może mu się tam w tej głowie troszkę poprzestawiać na okoliczności wyborów. Już widzę, że widziałeś, że będzie tak, Szefernaker będzie tym szefem kancelarii. Tak. Nie, gabinetu. Szefem gabinetu. Tak, szefem gabinetu prezydenta będzie Szefernaker, a rzecznikiem prasowym będzie ten, co był rzecznikiem prasowym w tym. No ja się martwię, co z Wielkim Bull, nie można go tak zostawić. Jeszcze właśnie jak zapytano go wczoraj, co tam prawda w sprawie szef kancelarii, kto będzie, no to on to powiedział wczoraj Nawrocki, że to jeszcze ta osoba się zastanawia. No Wielki Bull może warunki stawia, nie wiem. Też się zastanawiam, nie wiem. Ale to ma być taka mieszanka polityków i ludzi, z którymi, prawda, bliskich takich współpracowników, którym ufa pan Karol. I to tak będzie. To będzie tak. No to pięknie. A pan generał Ryszard Grosset napisał fraszkę o prezydencie elekcie. Proszę posłuchać, krótka, ale treściwa. Klapki. Batyr radośnie na stołek wskoczy, bo naród odział klapki na oczy. Po czym, słuchając kaczego głosu, postawił krzyżyk w najgłupszy sposób, zapominając, że zgodnie z prawem klapki się bierze z całym zestawem. W zestawie, o czym wie cały świat,
jest jeszcze Uzda, a także BAT. No właśnie, no właśnie, proszę Państwa, no właśnie. Subskrybujcie nasz kanał, subskrybujcie, pamiętajcie o nas na Patronite. Bardzo dziękujemy za wsparcie, bardzo naprawdę. Pamiętajcie, na Buy Coffee też jesteśmy i zgodnie z naszym zwyczajem piątkowym wprowadzonym tydzień temu. No jak wiadomo, jak już coś raz było, a potem jest raz drugi, no to już jest zwyczaj, nawet bym powiedział tradycja. No, że tradycja jest, uzupełniona lista, mogą się na przykład niektóre nazwiska powtórzyć, bo ich się robi coraz więcej. Ale może to tak wynikać to z tego, albo bierze się to z tego, że Państwo na przykład wsparliście nas na Patronite, a potem mówicie, dobra, to jeszcze kupię chłopakom kawę. To też jest bardzo miłe i wtedy możecie się pojawić 2 razy. Ja starałem się, żeby tego nie, no żeby tam nie mnożyć bytu, prawda? Ale jak tak się stanie, to proszę nam nie mieć tego za złe. I staraliśmy się nikogo nie pominąć. Teraz, proszę Państwa, prezentacja zaktualizowanej listy naszych patronów. Serdecznie, bardzo serdecznie wszystkim Państwu chcieliśmy podziękować i z tego miejsca w ten właśnie sposób. No, możemy mówić, lista będzie sobie leciała. Tak, jutro nie ma odcinka, bo jutro jest chyba sobota, Andrzej. Dobrze wiem, tak? Dobrze kombinuję. Tak, no ale zobaczymy, może na niedzielę uda nam się zaprosić gościa. Pracuję nad tym uparcie. Gdyby się udało, to będzie to znowu, myślę, zaskoczenie dla Państwa. Także dbamy o to, żeby te niedzielne odcinki były interesujące. Zastanawiam się, jak Państwa pocieszyć w tym wszystkim. No moim zdaniem jedno pocieszenie jest takie, że no wczoraj się zebrali koalicjanci i potwierdzili, że koalicja trwa i trwać mać dalej, co jest na pewno przełomowym wydarzeniem. Najbardziej przełomowe w tej całej konferencji było to, że nie wyszedł do dziennikarzy Donald Tusk, tylko wypuścił Czarzastego, Kosiniaka-Kamysza i Hołownię. Dziwnie to wyglądało, od razu się pojawiło oczywiście mnóstwo plotek, ale na mojego nosa to naprawdę nic nie oznacza, to jest po prostu takie trochę zamieszanie w szklance z herbatą. Ani się słodsza od tego nie stanie, ani smaczniejsza, po prostu ruchy pozorne. Do końca czerwca mają się odbywać narady i dywagacje na temat tego, jak zmienić ten rząd, jaka ma być ta reorganizacja pracy rządu i czy rzeczywiście ma być mniej ministerstw i tak dalej. Także też mamy dużo czasu na to, żeby A potem są wakacje. o tym porozmawiać, potem są wakacje. W ogóle wczoraj było śmiesznie, nie wiem czy zauważyłeś na tej konferencji. To zdaje się, że Hołownia powiedział, że on na wakacje jedzie, tam Kośniak mu powiedział, że nie ma wakacji, no to on się zreflektował i mówi, no tak, ale razem może pojedziemy, ale chyba nie pojedziemy. Także nawet w sprawie tego, czy mają wakacje, czy nie, chłopaki się nie dogadali. No ale może się dogadają, że rzeczywiście gdzieś wspólnie pojadą pod namiot, gdzieś w puszczę i tam będą mogli wreszcie się porozumieć i ustalić jakiś plan działania. W męskim gronie pod namiot, mówisz? To tak, no, fajne wyjazdy takie, wiesz, jak w harcerstwie. Druh drużynowy i jego podwładni, tak. Harcmistrzowie. Wiem, potem zabawa w podchody z pielęgniarkami, znaczy z tymi przyszłymi, z drużyną harcerską pielęgniarek przyszłych ze szkoły pielęgniarskiej. Tak mi się skojarzyło. Co ty, Jacku, opowiadasz? Nie, ja byłem kiedyś na takim obozie harcerskim, gdzie była drużyna harcerska ze szkoły pielęgniarskiej. Bardzo fajna. Pozdrawiamy wszystkich pielęgniarzy i pielęgniarki, a najbardziej pozdrawiamy wszystkich harcerzy z ZHP. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim naszym patronom. Bardzo, bardzo jesteśmy Państwu wdzięczni. Jest nam bardzo miło, że tak doceniacie naszą pracę. Dziękujemy też za subskrypcję. Jest nas coraz więcej. Mamy plan taki, żeby do lipca było 25 000, także trzeba ciężko pracować, ale jest szansa. Tak, powolutku powiększa się grono latających nad kaczym gniazdem. Czy my dzisiaj kończymy, Jacku? Tak, no kończymy. To na tym zakończymy. Nad kaczym gniazdem lecieli dla Państwa Jacek Podgórski, Andrzej Rozenek. Był też kot Franciszek, który machał łapką do Państwa. Może będą inne koty, jak się coś uda jakoś je przekonać. A za dzisiaj pięknie dziękujemy i zapraszamy. Będziemy Państwa informować, czy w niedzielę jest odcinek, czy nie. Mam nadzieję, że będzie, a jak nie, no to w najgorszym razie widzimy się w poniedziałek około godziny 11.
Dziękujemy pięknie i do zobaczenia. Do widzenia.